Dzień dobry Państwu. Dario Amodei to jest szef firmy Anthropic, jednej z najważniejszych firm w obszarze rozwoju dużych modeli językowych, generatywnej sztucznej inteligencji. Bardzo go cenię. To jest bardzo, moim zdaniem, mądry i ciekawy człowiek. I on ostatnio udzielił wywiadu, który spowodował taki dużą inspirację intelektualną dla mnie i podzielę się z Państwem w zasadzie refleksją na temat takich dosłownie chyba 60 sekund z tego wykładu, kiedy Dario Amodei mówi o zagrożeniach związanych z budowaniem dużych modeli językowych w kontekście ich użytkowania i działalności przestępczej. Więc spójrzmy na to. Zapraszam w takim razie. Tak więc na czym polega całe to zagadnienie, to zaniepokojenie Dario Amodiego? Pozwolę sobie skorzystać z takiej prostej ilustracji graficznej. Widzicie Państwo tutaj takie 4 słupki, tak? Ten A, B, C i D. Powiedzmy, że to są zdarzenia jakieś przestępcze w jakimś określonym przedziale czasu. I teraz wysokość tych słupków, tak jak Państwo widzicie tutaj na osi Y, to są jakby wyrafinowanie, kreatywność, innowacyjność tych przestępców. Jak Państwo widzicie, to jest na różnym poziomie. I ta horyzontalna, czerwona, przerywana linia to są zdolności policji do wykrywania, do w cudzysłowie łapania tych przestępców. I jak Państwo widzicie, w zasadzie to przestępstwo A, C i D jest poniżej tego progu, więc jeśli tylko policja ma odpowiedni budżet i czas, to tak, ci przestępcy zostaną złapani. Natomiast mamy tutaj to zdarzenie, tą sytuację B, to przestępstwo B, które jest na tyle wyrafinowane i innowacyjne, że policja nie poradziłaby sobie tutaj ze złapaniem tego przestępcy. Czyli, że tutaj ci przestępcy musieli się wykazać bardzo dużą taką inteligencją, wyrafinowaniem, praktyką, doświadczeniem. I Amodei mówi coś takiego, że w normalnie działających państwach demokratycznych z zasadami rynkowymi, działających w ramach gospodarki rynkowej, zwykle ludzie, którzy mają powiedzmy tą dozę tego zła w sobie, i mogliby być potencjalnie przestępcami, ta sytuacja w tym społeczeństwie jest na tyle dobra, że oni w sposób legalny, zgodny z prawem mogą dochodzić do majątku. Mogą być majętnymi, bogatymi ludźmi. I jak robią taką analizę ryzyka, to bym powiedział, wejście na tą ścieżkę przestępczą, jest, powiem szczerze, wątpliwe, tak, bo potencjalnie więzienie, ryzyko reputacyjne, to się za człowiekiem ciągnie w zasadzie do końca życia, więc nie. Więc jak Państwo widzicie, w normalnie działających społeczeństwach mamy do czynienia z taką równowagą, takim zrównoważeniem pomiędzy działalnością przestępczą i zdolnościami policji i bym powiedział wyhamowaniem tych najbardziej inteligentnych, złych ludzi w kontekście wchodzenia na tą ścieżkę zła. No właśnie, i tu się pojawia ten problem, który zauważył Dario Amodei. I jak teraz będzie wyglądała cała ta sytuacja, kiedy wkraczają do gry systemy generatywnej sztucznej inteligencji? Duże modele językowe, takie jak Cloud, na przykład właśnie firmy Anthropic. No to proszę zwrócić uwagę, że powiedzmy mamy tą grupę tego przestępcy, który wykonywał to przestępstwo D. Tak, powiedzmy taki włam, złomem do jakiegoś sklepu. No i to jest oczywiście policja, bez większego problemu standardowo tego typu działalność przestępczą wykrywa. Ale jeśli teraz ten przestępca dostanie taką trampolinę w kontekście użycia właśnie systemów generatywnej sztucznej inteligencji, żeby sobie tak powiedzmy wzmocnić tą swoją kreatywność, innowacyjność, tą swoją inteligencję przestępczą,
no to tak jak Państwo widzicie tutaj na tym moim wykresie, nagle poprzez to wsparcie on jest w stanie przeskoczyć ten pułap tego, co jest w stanie złapać policja. No to może być na przykład tak, że ten niskointeligentny przestępca, tak literalnie z tym łomem, nagle zaczyna prowadzić jakąś aktywność, no nie wiem, w kontekście bardzo wyrafinowanych karuzeli podatkowych. On w ogóle nie miał pojęcia, jak takie rzeczy się robi, ale przy użyciu dużych modeli językowych nagle dostaje cały taki scenariusz, jak tego typu przestępstwo przeprowadzić. I to jest olbrzymie niebezpieczeństwo, no bo nagle, bym powiedział, te systemy w rękach tych złych ludzi dają im, no taką bym powiedział, niesamowity wzrost potencjału. No tak, olbrzymie zagrożenie. Oczywiście, czy twórcy dużych modeli językowych o tym nie wiedzą? No, to jakby pytanie absolutnie banalne. Oczywiście, że wiedzą, że takie zagrożenie występuje. I w ramach budowania dużych modeli językowych jest cały taki bardzo złożony obszar, który się nazywa alignment, czyli po polsku byśmy powiedzieli spowodowanie, żeby te modele działały zgodnie z intencjami twórcy, tak jakby ekipa właśnie z firmy Anthropic, oni często używają takiego sformułowania, żeby ten model był harmless and useful, czyli żeby był nieszkodzący, nietoksyczny, ale jednocześnie użyteczny. Czyli i tutaj w ramach tak zwanego post-train dużych modeli językowych wykonuje się multum prac właśnie w kontekście takiego jakby wygaszenia tego problemu, a nawet często buduje się takie niezależne modele językowe jako takie z takich strażników, coś w rodzaju takich cenzorów, które pilnują te pytania na wejściu i nie dopuszczają do przetwarzania takiego zapytania na przykład o jakieś wskazówki w kontekście prowadzenia działalności przestępczej. Tak, model wtedy odpowiada, że nie pomoże w tym zakresie, tak, że to jest jakby poza jego zakresem działania. Tak na marginesie mała dygresja. Tutaj, żeby takie modele strażniki budować, no potrzebne są zbiory treningowe do tego i tutaj się pochwalę, bo w ten projekt zaangażowało się kilkunastu studentów moich z kierunku Big Data. W Szkole Głównej Handlowej powstał nawet taki specjalny zbiór treningowy właśnie do budowania takich strażników. On się nazywa Gadzi Język, więc dam link w opisie, jak ktoś ma ochotę na to spojrzeć, to serdecznie zapraszam. Więc tak, zjawisko jest jakby rozpoznane i są budowane te różne takie działania prewencyjne, żeby te modele tak nie pomagały. Natomiast czy można to ominąć? No tak, bym powiedział, jest tu taki mały wyścig zbrojeń. Są różne metody takiego właśnie oszukiwania dużych modeli językowych, żeby uzyskać tego typu wiedzę. No ale to nie jest jakby temat tego filmu, tylko chciałbym jakby powiedzieć, że tak, że jest świadomość tego problemu i jednocześnie, no bym powiedział, bardzo wyrafinowana gra, jak ochronić te modele przed udzielaniem tego typu porad. Podsumowanie niestety nie będzie optymistyczne, no bo tak jak powiedziałem, że ci twórcy tych dużych modeli językowych mają świadomość tych zagrożeń i chronią te modele, cenzurują te modele właśnie, żeby nie popełniały tego typu doradztwa dla grup przestępczych, to proszę zwrócić uwagę, że jeśli mamy do czynienia z państwem autorytarnym, które ma też ochotę na jakąś ekspansję, podbijanie innych państw i samodzielnie zbuduje sobie taki duży model językowy bez żadnych ograniczeń, to proszę zwrócić uwagę, że uzyskuje no właśnie taki nowy arsenał, potencjał różnych zdolności, na przykład do prowadzenia akcji dezinformacyjnych na terenie jakiegoś innego państwa, czy na przykład silnego
polaryzowania społeczeństwa, czyli prowadzenia czegoś, co byśmy powiedzieli, takiej wojny bez wojny, czyli bez wypowiedzenia wojny, prowadzenia jakiegoś zamętu, dezinformacji, polaryzacji na terenie tego podbijanego państwa, no z wykorzystaniem właśnie tych systemów generatywnej sztucznej inteligencji. Jest to jak najbardziej możliwe do realizacji scenariusz. No i powiem szczerze, w tym kontekście bardzo, bardzo taki diaboliczny. W momencie, kiedy nagrywam ten film, to jeszcze nie mamy tego typu przykładów wprost, ale podejrzewam, że to jest kwestia czasu, bardzo krótkiego czasu, żeby doszło też do wykorzystania właśnie tych systemów no, do już takiej działalności na poziomie służb specjalnych, państw autorytarnych, które prowadzą taką właśnie aktywność na pograniczu wojny. Smutne to jest. Proszę jakby w tym kontekście zachowywać taką, bym powiedział, wrażliwość na to, co się dzieje w tym cyfrowym świecie wokół nas. Pięknie dziękuję. Dobrego, spokojnego dnia.